Kryminalne opowieści. Podcast. Andy Polański zaprasza. Drodzy widzowie oraz słuchacze, doceniam każdą formę przekazu lub wsparcia, więc jeżeli ten podcast się Tobie podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję na YouTube lub ocenę na Spotify. Dziękuję i życzę udanego seansu. Wyobraź sobie spokojne fińskie miasteczko. Ciche ulice i domy otoczone lasem. Ulvilla. Niewielka miejscowość, gdzie życie płynie powoli, a sąsiedzi znają się od lat. Ale pewnej grudniowej nocy ta sielanka zmieniła się w koszmar. W ciemności słychać było tylko krzyki i dźwięk telefonu, wybierającego numer alarmowy. To była noc, która miała na zawsze zmienić losy jednej rodziny i wstrząsnąć całym krajem. Fińskie Ulvilla. Ciche, spokojne miasteczko położone na zachodnim wybrzeżu kraju. Niewielka społeczność, w której każdy zna każdego, gdzie życie toczy się w rytmie przyrody i długich, mroźnych zim. Tutaj nie dzieje się nic spektakularnego. Ludzie czują się bezpiecznie, domy pozostają otwarte, a sąsiedzi żyją w przekonaniu, że w ich świecie nie ma miejsca na zbrodnie rodem z czarnych kronik. A jednak nocą 1 grudnia 2006 roku w jednym z tych domów rozegrał się dramat, który na lata podzielił fińskie społeczeństwo. O godzinie 2:43 na numer alarmowy wpłynęło rozpaczliwe zgłoszenie. Kobiecy głos drżał ze strachu. Ktoś tu jest. On zaatakował mojego męża. Operator próbował zachować spokój, lecz w tle słychać było chaos. Głuche odgłosy, oddech przerywany szlochem, a potem coś, co przypominało stukot kroków i zgrzyt metalu. Po drugiej stronie słuchawki Anneli Auer, żona i matka 4 dzieci, kobieta, której życie miało w jednej chwili zamienić się w koszmar. Gdy policja przybyła na miejsce, dom tonął w ciszy. Ślady krwi prowadziły do sypialni małżeństwa. Na podłodze leżało ciało Yuki Landenpery, jej męża, śmiertelnie rannego od licznych ciosów nożem. Ale gdzie był tajemniczy napastnik? Drzwi były zamknięte, okna nietknięte. Nic nie wskazywało na siłowe wejście. Czy w tym domu rzeczywiście doszło do brutalnego ataku? Czy też prawda była zupełnie inna? Tak rozpoczęła się jedna z najbardziej kontrowersyjnych spraw kryminalnych w Finlandii. Sprawa Anneli Auer. Zbrodnia, która miała więcej pytań niż odpowiedzi. Śledztwo, które zmieniało kierunek o 180 stopni. I kobieta, która jednego dnia uważana była za ofiarę, a drugiego dnia za wyrachowaną morderczynię. To historia o tym, jak cienka jest granica między ofiarą a oprawcą i o tym, jak łatwo czasem osądzić kogoś, nie znając całej prawdy. Czy Anneli Auer była niewinną kobietą, która przeżyła piekło, czy może zimną morderczynią, która przez lata zwodziła wymiar sprawiedliwości? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w dzisiejszym odcinku. Na pierwszy rzut oka Anneli Auer i Jukka Landenpera stanowili parę, której mogło zazdrościć wielu. Inteligentni, dobrze sytuowani, z 4 dzieci, domem w spokojnej fińskiej Ulvilla i pozornie stabilnym życiem. Ich historia nie była może bajką, ale miała w sobie coś, co w oczach sąsiadów i znajomych tworzyło obraz dobrze funkcjonującej rodziny, harmonii, sukcesu i spełnienia. Anneli była kobietą zorganizowaną, cichą, ale stanowczą. Prowadziła dom, zajmowała się dziećmi, dbała o codzienny porządek w ich uporządkowanym świecie. Była osobą, która zdawała się mieć wszystko pod kontrolą.
Od domowych obowiązków po emocje, które rzadko zdradzały jej prawdziwe myśli. W przeciwieństwie do Yuki, który był bardziej towarzyski, otwarty, lubił ludzi, uwielbiał rozmawiać, angażował się w życie zawodowe i rodzinne z dużym entuzjazmem. Był cenionym mężem i ojcem, kochającym swoje dzieci i dbającym o to, by niczego im nie brakowało. Ale czy to wystarczyło? Za zamkniętymi drzwiami ich domu rzeczywistość już nie była tak perfekcyjna, jak mogło się wydawać. Małżeństwo Aneli i Yuki przeżywało swoje wzloty i upadki, jak każda relacja. Niektórzy twierdzili, że Yuka bywał dominujący, czasem wręcz apodyktyczny, i że to on miał w związku ostatnie słowo. Inni sugerowali, że Aneli nie była tak krucha i posłuszna, jak mogło się wydawać. W rzeczywistości była kobietą silną, która nie pozwalała sobie na słabość, nawet jeśli oznaczało to chłód i dystans wobec męża. Z czasem w ich relacjach zaczęły pojawiać się pęknięcia. Coraz częstsze kłótnie, narastające napięcie, nieporozumienia, które zamieniały się w ciche dni. Yuka miał swoje ambicje i plany, a Aneli swoje. Coraz częściej mijali się w codziennym życiu. On zajęty pracą i obowiązkami, ona zamknięta w świecie domu i dzieci. Czy był to klasyczny kryzys małżeństwa po latach wspólnego życia? A może coś więcej? Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, że to, co wydawało się jedynie codziennymi trudnościami, pewnego dnia eksploduje z siłą, której nikt nie był w stanie przewidzieć. Bo jeśli życie Aneli i Yuki było iluzją, to noc 1 grudnia 2006 roku brutalnie rozerwała jej zasłonę. 1 grudnia 2006 roku Ulvila, niewielkie fińskie miasteczko spowite było ciemnością, jak każdej zimowej nocy. Śnieg tłumił dźwięki, a ulice pokryte białym puchem wydawały się jeszcze bardziej opustoszałe. W domach mieszkańców panowała cisza, a światła w oknach gasły jedno po drugim. Większość ludzi była przygotowana do snu, oddając się poczuciu bezpieczeństwa, jakie dawała znajoma rutyna. W domu Aneli i Yuki wszystko zdawało się być jak zwykle. 4 śpiących dzieci, ciepło bijące od kaloryferów i nic, co mogłoby zapowiadać tragedię. A jednak tej nocy spokój został rozerwany na strzępy. O godzinie 2:43 w nocy numer alarmowy 112 odbiera telefon. Głos Aneli brzmi histerycznie, urywany oddech i panika nie pozwalają jej mówić wyraźnie. Ktoś tu jest, on go zabija, pomocy! Krzyczała kobieta. Dyspozytor, próbując wydobyć z niej więcej informacji, ale w słuchawce słychać jedynie hałas. Odgłosy walki, szuranie, uderzanie i coś, co przypomina jęki bólu. Policja dociera na miejsce kilkanaście minut później. Przez oszronione okna widać słabe światło dochodzące z wnętrza domu. Drzwi są otwarte, a w środku unosi się dziwna cisza. Cisza, która wkrótce zostanie przerwana przez odkrycie, jakiego nie zapomną do końca życia. Na podłodze w kałuży krwi leży Yuka. Ma na sobie piżamę, ale materiał jest przesiąknięty krwią. Ciało jest pokryte ranami, większość z nich to głębokie cięcia, zadane ostrym narzędziem. Krew rozbryzgana jest na ścianach i meblach. To był atak pełen furii. Aneli siedzi na podłodze, trzymając telefon. Jej twarz jest blada, oczy rozszerzone z przerażenia. Twierdzi, że do domu wtargnął zamaskowany napastnik i zaatakował jej męża. Mówi, że obudził ją hałas, a gdy wybiegła z sypialni, zobaczyła ciemną sylwetkę pochyloną nad Yuką. Krzyczała, próbowała pomóc, ale wtedy napastnik miał rzucić się na nią. Szamotaninie udało jej się uciec i chwycić za telefon. Ale coś w tej historii nie pasuje. Policjanci nie znajdują śladów włamania. Wszystkie drzwi i okna poza tymi frontowymi są zamknięte. Nie ma żadnych odcisków butów na śniegu wokół domu, żadnych śladów wskazujących na obecność obcej osoby. A jednak Yuka nie mógł sam sobie zadać tylu ciosów. Czy rzeczywiście tej nocy do ich domu wtargnął morderca? A może zło czaiło się wewnątrz, ukryte za drzwiami, za którymi od lat rozgrywało się coś, o czym nikt nie miał pojęcia.
Dom w Ulwili, który jeszcze niedawno tętnił rodzinnym życiem, nagle stał się miejscem zbrodni. Krew wciąż wsiąkała w drewnianą podłogę, a w powietrzu unosił się metaliczny zapach śmierci. Policjanci przeszukali każdy kąt, szukając śladów, które mogły doprowadzić ich do prawdy. Jednak zamiast jasnych tropów, śledztwo od samego początku owiane było gęstą mgłą wątpliwości. Anneli Auer, jedyny świadek zbrodni, zeznawała, że widziała napastnika. Mężczyznę ubranego na czarno z kapturem na głowie. Opisywała, jak rzucił się na Jukę, jak jej mąż walczył o życie, jak próbowała pomóc, ale była zbyt przerażona. Twierdziła, że po wszystkim morderca zniknął w ciemności. Jednak nadal coś nie pasowało. Technicy kryminalistyczni nie znaleźli żadnych śladów włamania. Na drzwiach i oknach nie było oznak siłowego wejścia. Śnieg wokół domu był nienaruszony. Żadnych śladów butów, żadnych dowodów, że ktokolwiek przyszedł i odszedł tamtej nocy. A przecież Anneli twierdziła, że morderca zniknął. Jak? Gdzie? Kiedy policja przeanalizowała nagrania z rozmowy alarmowej, ich niepokój tylko wzrósł. Na taśmie wyraźnie słychać było odgłosy szarpaniny, głos Anneli pełen paniki, ale również coś jeszcze. Coś trudnego do uchwycenia, jakby w tle rozgrywało się coś więcej niż mówiła kobieta. Detektywi zaczęli zastanawiać się, czy Anneli rzeczywiście była tylko przerażoną ofiarą, czy mogła wiedzieć więcej niż przyznawała. Lekarze sądowi, analizując rany Juki, doszli do wniosku, że atak był brutalny, ale również precyzyjny. Ciosy wymierzone były z siłą, ale bez chaosu typowego dla przypadkowego włamania. Morderca nie zostawił niczego przypadkowi. Kiedy dochodzenie nabierało tempa, na jaw zaczęły wychodzić kolejne tajemnice. Sąsiedzi zeznawali, że małżeństwo Auer i Landenberry wcale nie było tak idealne, jak wewnątrz się wydawało. W domu miało dochodzić do kłótni, a Juka, choć dla wielu wydawał się spokojnym człowiekiem, mógł skrywać mroczniejszą stronę. Czy jednak to mogło doprowadzić do jego śmierci? Śledztwo zdawało się zapętlać, a policja stawała przed coraz większą zagadką. Jeśli to nie włamywacz zabił Jukę, to kto? Jeśli Anneli nie mówiła całej prawdy, to dlaczego? Każdy znaleziony trop prowadził do kolejnych pytań i powoli śledczy zaczęli dostrzegać coś, co wcześniej umykało ich uwadze. Coś, co mogło całkowicie zmienić bieg tej sprawy. Śledztwo trwało już kilka miesięcy, a odpowiedzi wciąż było mniej niż pytań. Jednak policja nie zamierzała odpuścić. Zbrodnia, która na początku wydawała się przypadkowym atakiem włamywacza, zaczęła nabierać zupełnie innego kształtu. Coś nie pasowało, coś było nie tak. Wersja Anneli Auer, jedynego świadka, zamiast rzucać światło na sprawę, zaciemniała ją jeszcze bardziej. Funkcjonariusze po raz kolejny przeanalizowali nagranie rozmowy alarmowej. Coś, co wcześniej umknęło ich uwadze, teraz stało się kluczowe. Dźwięki w tle, jakby dzieci, jakby ktoś szeptał, jakby scenariusz tej nocy był bardziej skomplikowany niż Anneli twierdziła. W tym samym czasie technicy kryminalistyczni coraz mocniej podważali teorię o włamywaczu. Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów obcej obecności, żadnych odcisków butów na śniegu, żadnych włókien, żadnych odcisków palców. Co więcej, analiza ran Juki wykazała, że ciosy zostały zadane z wyjątkową precyzją, a sposób ich zadawania sugerował, że morderca musiał znać ofiarę i wiedzieć, jak skutecznie pozbawić ją życia. Napięcie rosło. Śledczy zaczęli przypuszczać, że rozwiązanie zagadki może kryć się znacznie bliżej niż początkowo zakładali. Ich podejrzenia zaczęły kierować się w stronę Anneli. Momentem przełomowym okazało się przeszukanie komputerów należących do rodziny Auer. Policja znalazła na nich coś, czego się nie spodziewali. Dowody na dziwne zainteresowanie Anneli i jej rzekomą fascynację tematami związanymi z kontrolą umysłu oraz manipulacją. Co więcej, znaleziono zapisy rozmów, które sugerowały, że kobieta od dawna nie była szczęśliwa w małżeństwie i mogła planować coś, co pozwoliłoby jej uwolnić się od męża. Sprawa nabrała tempa, gdy dzieci Anneli, początkowo uznane za niewiarygodnych świadków ze względu na swój wiek, zaczęły składać coraz bardziej niepokojące zeznania.
Jedno z nich powiedziało coś, co zatrzęsło całym śledztwem. Mama powiedziała, że musimy się dostosować, bo inaczej wszyscy będziemy mieli kłopoty. Policja zaczęła się zastanawiać, czy Anneli mogła zmusić swoje dzieci do kłamstwa? Czy to możliwe, że dzieci widziały więcej niż powinny? Po miesiącach śledztwa w 2009 roku Anneli Auer została aresztowana i oskarżona o zabójstwo swojego męża. To był szok dla całej Finlandii. Kobieta, która jeszcze niedawno uchodziła za ofiarę i wdowę po brutalnie zamordowanym mężczyźnie, nagle znalazła się po drugiej stronie. Podczas przesłuchania Anneli zaprzeczała wszystkim oskarżeniom. Twierdziła, że jest niewinna, że nie mogła skrzywdzić Yuki, że ktoś musiał wejść do ich domu tamtej nocy. Ale policja miała inne zdanie. Śledczy, analizując jej zachowanie, zauważyli coś jeszcze. Przez cały czas od momentu tragedii Anneli była dziwnie spokojna. Oczywiście mogło to być objawem szoku, jednak w oczach policjantów było coś nienaturalnego w jej chłodnym podejściu do sprawy, w braku emocji, w sposobie, w jaki mówiła o śmierci męża. Dowody zaczęły się piętrzyć. Ślady krwi w domu, których rozmieszczenie sugerowało zupełnie coś innego niż wersja Anneli. Analiza zachowań kobiety, zeznania dzieci. Każdy nowy element układanki wskazywał na to, że to właśnie Anneli mogła stać za tą brutalną zbrodnią. Proces, który miał się rozpocząć, obiecywał być jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii fińskiego sądownictwa. Czy rzeczywiście Anneli była morderczynią? Czy kobieta, którą wielu znało jako spokojną matkę i żonę, mogła dokonać tak przerażającego czynu? Wszyscy czekali na odpowiedź. Gdy Anneli Auer stanęła przed sądem po raz pierwszy, atmosfera na sali była napięta. To była sprawa, która podzieliła Finlandię. Jedni widzieli w niej ofiarę wymiaru sprawiedliwości, inni wyrachowaną morderczynię, która niemal uniknęła kary. Prokuratura była przekonana o winie Anneli, przedstawiono dowody, nagrania, rozmowy alarmowe, ślady krwi, ekspertyzy wskazujące na brak śladów włamania. Szczególnie analizowano dźwięki z nagrania, specjaliści od akustyki próbowali odtworzyć, co dokładnie wydarzyło się w tle. Prokuratorzy argumentowali, że rzekomy włamywacz to fikcja, a rzeczywista scena zbrodni rozegrała się inaczej. Według ich teorii Anneli sama zamordowała męża, a potem odegrała spektakl dla operatora numeru alarmowego. Pierwszy proces miał miejsce w 2010 roku. Sąd uznał Anneli Auer za winną zabójstwa swojego męża. Skazano ją na dożywocie. Prokuratorzy triumfowali. Po latach niepewności Finlandia miała winnego. Jednak Anneli i jej obrońcy nie zamierzali się poddawać. Obrona podkreślała brak bezpośrednich dowodów wskazujących na winę Anneli. Podnoszono, że dowody są poszlakowe, że prokuratura bazuje na domysłach, a cała teoria jest jedynie interpretacją nagrania i zeznań dzieci, które według obrońców były pod presją śledczych. Już rok później doszło do szokującego zwrotu akcji. Sąd apelacyjny przeanalizował sprawę ponownie i uniewinnił Anneli Auer. Zdaniem sądu nie było wystarczających dowodów, by jednoznacznie stwierdzić, że to ona zamordowała Jukę. Nagrania rozmowy alarmowej, które początkowo wydawało się kluczowym dowodem, zostało podważone przez ekspertów, którzy uznali, że dźwięki w tle nie są jednoznaczne. Nie było żadnych odcisków palców, brakowało fizycznych śladów, które mogłyby obciążyć Anneli. Sąd uznał, że istnieje możliwość, iż faktycznie doszło do włamania, a winny wciąż pozostaje na wolności. Po 3 latach od morderstwa Anneli Auer wyszła na wolność. Jednak to nie był koniec tej sprawy. Kolejne oskarżenie nastąpiło w 2013 roku. Zaledwie 2 lata po uniewinnieniu Anneli została ponownie zatrzymana. Tym razem prokuratura postawiła jej jeszcze bardziej szokujące zarzuty. Miała znęcać się nad swoimi dziećmi i uczestniczyć w satanistycznych rytuałach. Dzieci, które pierwotnie zeznawały w sprawie śmierci ojca, zaczęły opowiadać o przerażających wydarzeniach z ich domu. Twierdziły, że Anneli i jej nowy partner zmuszali je do udziału w rytuałach, które obejmowały przemoc, a nawet rzekome morderstwa zwierząt.
Proces był jeszcze bardziej kontrowersyjny niż pierwszy. Czy Anneli była niewinną kobietą wplątaną w wymyśloną historię, czy może kryła w sobie mroczniejsze tajemnice? Sąd uznał Anneli za winną znęcania się nad dziećmi i skazał ją na 7,5 roku więzienia. Choć wyrok nie dotyczył morderstwa Yuki, wizerunek Anneli uległ całkowitej zmianie. Społeczeństwo zaczęło wierzyć, że kobieta może być zdolna do wszystkiego. Ostateczny zwrot nastąpił w 2015 roku. Kolejne lata przyniosły jeszcze większy chaos. Anneli ponownie odwołała się od wyroku, twierdząc, że zarzuty dotyczące znęcania się nad dziećmi zostały spreparowane. W 2015 roku Sąd Najwyższy unieważnił wcześniejsze oskarżenia dotyczące satanistycznych rytuałów i znęcania się, uznając je za niewiarygodne. Anneli Auer ponownie wyszła na wolność. Po latach procesów i apelacji oraz nowych oskarżeń, sprawa morderstwa Yuki pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych w Finlandii. Niektórzy wciąż wierzą, że Anneli była niewinną kobietą, która została osaczona przez system i fałszywe zeznania własnych dzieci. Inni są przekonani, że wymiar sprawiedliwości popełnił błąd, wypuszczając na wolność kobietę, która bezlitośnie zamordowała swojego męża. Jedno jest pewne, ta sprawa na zawsze pozostanie jedną z najbardziej tajemniczych i brutalnych historii. Kto miał rację? Czy prawdziwy zabójca Yuki wciąż jest na wolności? A może Anneli Auer rzeczywiście oszukała cały świat? To pytania, na które do dziś nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co zatem naprawdę wydarzyło się w Ulvili? Mimo wielu lat śledztwa, procesów i apelacji, jedno pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Kto zabił Jukę Landperę? Choć Anneli Auer została uniewinniona od zarzutów zabójstwa, wielu ludzi, w tym śledczy zaangażowani w sprawę, nadal wierzą, że to właśnie ona stoi za brutalną zbrodnią. Inni są przekonani, że policja od początku obrała błędny kierunek, ignorując dowody na to, że w domu rzeczywiście był ktoś obcy. Aby zrozumieć, co mogło się wydarzyć w tamtej grudniowej nocy, musimy przyjrzeć się dokładnie wszystkim teoriom, które przez lata wysuwały obie strony, zarówno obrońcy Anneli, jak i ci, którzy byli przekonani o jej winie. Teoria pierwsza. Anneli Auer zabiła swojego męża. To wersja, w którą od samego początku wierzyli śledczy. Według tej teorii tamtej nocy doszło do kłótni między Anneli a Juką. Małżeństwo przechodziło kryzys, dochodziły do tego problemy finansowe, różnice w wychowaniu dzieci i narastające napięcia. Śledczy uważali, że Anneli, sfrustrowana i zmęczona życiem u boku dominującego męża, w końcu straciła panowanie nad sobą. W sypialni miało dojść do awantury, która przerodziła się w akt przemocy. Według tej wersji Anneli chwyciła za nóż kuchenny i zadała Juce śmiertelne ciosy. Dowody wspierające te teorie to brak śladów włamania. Policja nie znalazła przecież żadnych dowodów, że ktoś z zewnątrz wszedł do domu. Drzwi były zamknięte, a śnieg wokół domu nietknięty. Dziwne dźwięki na nagraniu. Eksperci analizujący rozmowę alarmową stwierdzili, że w tle słychać szepty i inne odgłosy sugerujące, że ktoś próbował upozorować atak. Ślady krwi. Rozbrysk krwi sugerował, że atak nastąpił z bliska, co nie pasowało do teorii o nieznanym napastniku. Według tej hipotezy, po zabójstwie Anneli miała odegrać scenę ataku i wezwać pomoc, licząc na to, że śledczy uwierzą w wersję o tajemniczym włamywaczu. Teoria druga. Nieznany napastnik, włamywacz lub osoba trzecia. Obrona Anneli Auer od początku trzymała się wersji, że do domu wtargnął nieznany mężczyzna i to on dokonał morderstwa. Anneli utrzymywała, że obudziły ją hałasy, a kiedy zeszła na dół, zobaczyła zamaskowaną postać, która zaatakowała jej męża. Obrońcy podkreślali, że śledczy zbyt szybko skupili się na Anneli i nie badali innych możliwych podejrzanych. Mieli też argumenty, które ich zdaniem podważały wersję o winie Anneli. Dowody wspierające tę teorię to niezidentyfikowane ślady DNA. W domu znaleziono ślady biologiczne, których nie udało się przypisać żadnemu z domowników. Czas reakcji policji. Dom znajdował się na uboczu, a jeśli napastnik znał teren,
Mógł uciec niezauważony, zanim funkcjonariusze dotarli na miejsce. Zachowanie Aneli, według obrońców jej reakcja była autentyczna. Na nagraniu słychać strach, panikę i rozpacz. Coś, czego trudno się nauczyć czy odegrać. Jedna z hipotez mówiła, że napastnik mógł być osobą z otoczenia Yuki, kimś, kto miał z nim konflikt, a motywem mogły być kwestie osobiste lub finansowe. Teoria trzecia. Udział osób trzecich, sekta i rytuały. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych hipotez, jaka pojawiła się w trakcie kolejnych procesów, były oskarżenia o satanistyczne rytuały. Według tej teorii Aneli miała uczestniczyć w mrocznych praktykach, które obejmowały przemoc wobec dzieci i męża. Ta wersja opierała się głównie na późniejszych zeznaniach dzieci Aneli, które twierdziły, że były świadkami makabrycznych wydarzeń. Jednak wielu ekspertów uznało te zeznania za niewiarygodne, sugerując, że dzieci mogły być zmanipulowane lub pod presją. Dlaczego ta teoria była problematyczna? Brak dowodów materialnych. Nie znaleziono żadnych przedmiotów czy śladów, które potwierdziłyby istnienie rytuałów. Wątpliwe zeznania dzieci. Psycholodzy podkreślali, że dzieci mogą być podatne na sugestie i łatwo ulegają wpływom dorosłych. Sąd Najwyższy ostatecznie unieważnił wyrok skazujący Aneli w tej sprawie, uznając oskarżenia za bezpodstawne. Mimo uniewinnienia Aneli w 2015 roku, wiele osób nadal wierzy, że to ona stoi za zabójstwem swojego męża. W sprawie brakuje ostatecznych, niepodważalnych dowodów, a każda z teorii ma swoje luki i nieścisłości. Otwarte pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego nie znaleziono żadnych śladów włamania? Kim był niezidentyfikowany napastnik, jeżeli w ogóle istniał? Czy dzieci Aneli mówiły prawdę, czy ich zeznania były wynikiem manipulacji? Aneli Auer, życie po procesach. Gdy w 2015 roku Aneli Auer ostatecznie wyszła na wolność po latach sądowych batalii, jej życie było już nieodwracalnie zniszczone. Kobieta, która niegdyś prowadziła spokojne, rodzinne życie w Ulwilli, stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii fińskiego wymiaru sprawiedliwości. Media przez lata przedstawiały ją jako zimną, bezduszną kobietę, która nie okazywała emocji nawet w najbardziej dramatycznych momentach procesu. Po uniewinnieniu Aneli próbowała odzyskać swoje życie. Ale czy to w ogóle było możliwe? Jej dom stał się symbolem tragedii, a dawne życie rodzinne już nie istniało. Jej dzieci, które kiedyś oskarżały ją o okrutne czyny, były teraz dorosłe i podzielone w swoich opiniach na temat matki. Część z nich nie chciała mieć z nią nic wspólnego. Inni starali się odbudować relacje, ale blizny pozostawały. Auer próbowała wieść normalne życie z dala od mediów, lecz jej przeszłość nigdy jej nie opuściła. Co jakiś czas jej nazwisko powracało w fińskiej prasie, a społeczeństwo nadal było podzielone. Jedni widzieli w niej ofiarę fatalnego śledztwa i błędnych decyzji sądu. Inni byli przekonani, że uniknęła sprawiedliwości. W Finlandii, kraju, w którym brutalne zbrodnie są rzadkością, sprawa Aneli Auer pozostaje jednym z największych kryminalnych dramatów ostatnich dekad. Do dziś budzi emocje i pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Na koniec tej opowieści pozostaje pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać. Czy Aneli Auer była ofiarą czy morderczynią, która oszukała system? Czy padła ofiarą tragicznego splotu wydarzeń i błędnych oskarżeń, czy też była wyrachowaną kobietą, która perfekcyjnie zaplanowała i zrealizowała zbrodnię? Bez względu na to, w którą wersję wierzymy, jedno jest pewne. Tej nocy w Ulvi wydarzyło się coś, czego do końca nie poznamy. Prawda mogła zniknąć wraz z ostatnim tchnieniem Yuki Landpery, pogrzebana pod warstwami domysłów, manipulacji i ludzkich błędów. A może prawda jest gdzieś pomiędzy. Być może nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę wydarzyło się tamtej zimowej nocy. Może to jedna z tych historii, które na zawsze pozostaną zagadką, niczym echo odbijające się w pustych ścianach dawnego domu Auer, gdzie kiedyś była szczęśliwa
rodzina, a później rozegrała się tragedia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka kryminalnych opowieści. Jeśli ta historia Cię zaintrygowała, koniecznie podziel się swoją opinią. Wierzysz w winę Aneli, czy może w to, że była ofiarą? A może masz zupełnie inną teorię? Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym odkryjemy kolejną mroczną tajemnicę.